Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Każdemu z nas może zdarzyć się na trasie pęknięta guma, czego nikomu nie życzę, ale jeżeli wymienimy sobie dętkę na nową albo załatamy dętkę, możemy napompować oponę i jechać dalej. Mamy dwie takie najbardziej tradycyjne metody. Jest to pompowanie zwykłą, ręczną pompką, ewentualnie pompką na sprężony dwutlenek węgla. No i dzisiaj opowiem Wam o tym właśnie, jak łatwy, szybki sposób napompować pompką na CO2 dętkę i oponę. I na początek dwa słowa, kiedy warto używać takiej pompki na CO2. Pierwszym takim naturalnym środowiskiem takich pompek są zawody, wyścigi. Tam liczy się każda sekunda. No i jeżeli możemy napompować sobie oponę w przeciągu 30 sekund albo tradycyjną pompką w przeciągu 2-3 minut, no to wtedy ta różnica czasowa jest na tyle znacząca, że zdecydowanie warto użyć pompki na CO2. Warto również taką pompkę się zaopatrzyć, jeżeli jeździmy na rowerze szosowym, z tego względu, że taką oponę pompujemy na przykład od 6 do 10 barów i napompowanie tego taką ręczną pompką, co pokazywałem już w jednym z poprzednich odcinków, nie jest takie proste. Jeżeli ktoś ma sporo czasu, sporo siły, to jak najbardziej można taką pompką próbować pompować do wysokiego ciśnienia, no ale w pewnym momencie ręka już zaczyna odpadać i zdecydowanie wygodniej i szybciej jest napompować sobie pompką na sprężony dwutlenek węgla. Obsługa pompek na CO2 jest zazwyczaj bardzo łatwa. Z jednej strony jest gwint do wkręcenia pojemnika ze sprężonym gazem, natomiast z drugiej strony mamy końcówkę do wentyla. W tym wypadku jest to końcówka uniwersalna. Na wentyl szosowy typu Presta wsuwamy go tylko na wentyl samochodowy nakręcamy tutaj tę końcówkę i po założeniu tej końcówki na wentyl tutaj będziemy mieli zamontowany zbiorniczek. Wystarczy docisnąć zbiorniczek do wentyla, aby zacząć pompowanie. Są również pompki takie, w których odkręca się specjalny dozownik, ale działa to na tej samej zasadzie. I kiedy zakładamy nową dętkę, warto dopompować ją na początek trochę, tak aby łatwiej ją było ułożyć na obręczy pod oponą. I powiem Wam szczerze, że taką pompką na CO2 można jak najbardziej dozować sobie ilość tego gazu, który wychodzi z pompki, ale zawsze dla mnie jest to jakiś moment lekko stresujący tego pompowania. Nie ma się czego bać, ale ja zawsze mam jakiś taki lekki niepokój, więc jeżeli nie chcecie lekko jej tutaj pompować już pompką, można spokojnie otworzyć zawór i napompować ją ustami. I po założeniu sprawnej dętki na obręcz sprawdzamy, czy dętka nigdzie nie wychodzi nam spod opony, czy jest tutaj wszystko równo ułożone, no i czy wentyl jest prosto wkręcony, dokręcony również nakrętką. I nadszedł czas na pompowanie. Takim standardowym 16-gramowym zbiorniczkiem napompujemy oponę szosową 23C do 9 barów, natomiast górską 29 cali na 2,1 cala do około 2 barów. Takie ciśnienie pozwoli nam spokojnie na dojechanie do domu lub kontynuowanie wyścigu. I teraz nakręcam zbiorniczek na pompkę do momentu, kiedy nie będzie czuć takiego wyczuwalnego przebicia zbiorniczka i teraz nasuwam pompkę na wentyl i zaczyna się pompowanie. Idzie powietrze, idzie. Podczas pompowania zbiorniczek może zrobić się bardzo zimny, także warto na to uważać. Owinąć go sobie można lekko starą dętką, jakąś rękawiczką, szmatką. No i trzymamy do momentu, kiedy opona nie napompuje się. Tutaj nie ma żadnego ryzyka, że przepompujemy oponę. Warto przytrzymać pompkę trochę dłużej, tak aby ten sprężony gaz spokojnie dostał się do opony. Ja myślę, że około 30-40 sekund spokojnie można taką pompkę przytrzymać. I na koniec warto jeszcze upuścić to, co zostało nam w zbiorniczku. No, to już za dużo nie zostało, ale nie robimy tego palcem, tylko na przykład o szprychę. I po sprawdzeniu na manometrze wyszło, że opona jest napompowana do 8 barów, czyli niewiele mniej od tego, co deklaruje producent. Być może trochę gazu poszło mi gdzieś bokiem, ale spokojnie na 8 barach udałoby się wrócić do domu. Po napompowaniu opony CO2 warto pamiętać o tym, żeby do 48 godzin dopompować dętkę powietrzem, z tego względu, że dwutlenek węgla ulatnia się o wiele szybciej z dętki niż powietrze. Na koniec dwie porady. Warto, jeżeli kupicie tego typu pompkę, stestować sobie, zużyć jeden zbiorniczek w domu, aby sprawdzić, jak taka pompka działa,
aby później w trasie nie stresować się, że nie będziecie wiedzieli, jak ona działa, jak napompować dętkę. Jest to bardzo proste, ale lepiej to zrobić po raz pierwszy w domu. I druga rada, woźcie ze sobą zawsze 2 zbiorniczki na CO2, gdybyście chcieli napompować drugą oponę, albo na przykład podczas pompowania poszedłby gdzieś nieszczęśliwie gaz bokiem, warto mieć ten drugi zbiorniczek. I warto pamiętać o tym, że pompka na CO2 to nie jest idealny, 100% zamiennik zwykłej, tradycyjnej pompki. Każda z nich ma swoje wady i zalety, każda z nich sprawdzi się w innych sytuacjach, także warto rodzaj pompki dobrać do tego, jakie mamy oczekiwania i w jakich warunkach jeździmy. Ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, hej!